Dziś wymienimy płyn hamulcowy w układzie z systemem ABS. Tam nie ma ABS-u. Już jest! Dzień dobry. Tak, dziś w warsztacie stoi 1200 GS. Zajmiemy się wymianą jego płynu hamulcowego i odpowietrzeniem zintegrowanego systemu hamulcowego pierwszej generacji, czyli takiego, który posiada elektryczny układ wspomagania siły hamowania. Układ uznany za wrażliwy i niezbyt lubiany przez użytkowników. Autoryzowany serwis życzy sobie za tę usługę równowartość blisko 30 butelek płynu hamulcowego, a takiego nawet więcej. My pokażemy krok po kroku, jak zrobić to samemu. Wykonamy na Waszych oczach wszystkie te czynności, które podpowiada mechanikowi Repair and Service Data, program warsztatowy BMW Motorrad. I wszystko za darmo. Zapraszam na warsztat! ABS ze wspomaganiem elektrycznym może nie był dla BMW strzałem w dziesiątkę. Może nawet wydawać się skomplikowany w obsłudze. Jednak nie musi tak być, jeśli się wie, jak to zrobić. My do tego celu posłużymy się tym programem warsztatowym. Ponieważ oprócz wymiany płynu planujemy prawidłowo odpowietrzyć cały układ, użyjemy procedury odpowietrzanie wszystkich obiegów układu Integral ABS. Jednym z utrudnień takiej obsługi jest konieczność dostania się do samego modulatora ciśnienia ABS. Aby to zrobić, musimy wymontować zbiornik paliwa. Obecnie cena nowego modulatora na rynku to równowartość blisko $2000. Dlatego więc warto utrzymać system w dobrej kondycji i zrobić to raz na 2 lata. Jednym z warunków do tego jest utrzymanie układu w należytej czystości, czyli regularna wymiana płynu hamulcowego. Już samo to może uchronić nas przed niepotrzebnymi kłopotami. Demontaż zbiornika nie jest trudny, jeśli się wie, jak to zrobić. Oglądając ten materiał, wymontujecie swój zbiornik w nie dłużej niż 15 minut. Prócz śrub nie można zapomnieć o wszystkich kablach i wtyczkach. Tutaj znajduje się pompa paliwa, wtyczkę zasilającą wskaźnik poziomu paliwa i pompę paliwa łatwo odepniecie, delikatnie odchylając ich zabezpieczenie. Przewód paliwa to jedno kliknięcie. Tak wygląda modulator ABS z 2 zbiornikami systemu wykonawczego i odpowietrznikami systemu dozującego, obwodu integralnego i sterującego. Na tych odpowietrznikach powinny znajdować się zabezpieczenia. Niestety tutaj ktoś o nich zapomniał. Przed rozpoczęciem właściwych prac musimy jeszcze kilka rzeczy przygotować. Należy zadbać o to, aby zbiornik płynu hamulcowego na kierownicy był możliwie jak najbardziej w poziomie. Ułatwi nam to później właściwe jego napełnienie. Do tego celu można użyć jakiejkolwiek poziomicy. Do odkręcenia korka na zbiorniku konieczne jest jego odblokowanie dedykowanym kluczem. Jeśli robił to ktoś przed nami bez niego, najprawdopodobniej klucz nie będzie już potrzebny.
Z płynem hamulcowym zawsze postępujemy ostrożnie. Jego wyciek nie zniszczy natychmiastowo wszystkich powłok, ale w perspektywie czasu działa na nie niekorzystnie. Pozbywamy się ze zbiornika jak największej ilości płynu za pomocą zwykłej medycznej strzykawki, dbając o to, aby nie odkryć zanadto tłoka pompy hamulcowej. My użyjemy płynu hamulcowego DOT4 oryginalnego produktu BMW Motorrad. Ale jeśli dobrze się przyjrzycie, to jest po prostu zwykły DOT4 o niskiej lepkości i BMW nie wywróciło tutaj świata do góry nogami. Będziemy zaraz używali tych wszystkich 6 odpowietrzników. Dla układu przedniego hamulca interesują nas te 3. Kolejno będziemy odpowietrzać obwód dozujący, integralny, sterujący i ponownie dozujący. Potrzebujemy jeszcze zbiornika na płyn hamulcowy. Może to być plastikowa butelka z ciasno osadzonym wężykiem o średnicy 7 mm i małym otworkiem w nakrętce. Będziemy do niego zbierać płyn odprowadzany z odpowietrzników. Procedura podaje dokładną kolejność odpowietrzania. Cylinder dozujący z przodu, obwód integral z przodu, obwód sterujący z przodu i ponownie cylinder dozujący z przodu. Teraz podłączamy naszą butelkę z wężykiem do odpowietrznika numer 1. Do łatwego odkręcenia odpowietrzników BMW przewiduje specjalny klucz, ale można sobie również poradzić kluczem oczkowym o odpowiednim wygięciu. Następnie kolejno delikatnie naciskamy klamkę hamulca, odkręcamy odpowietrznik, ciągniemy klamkę do końca i zakręcamy odpowietrznik. Pozwalamy powrócić klamce do początkowej pozycji. Te czynności będziemy powtarzali wielokrotnie, wykonując spokojne ruchy. Procedura wyraźnie podaje, aby nie wykonywać szybkich pompowań, które mogą skutkować zapowietrzeniem układu. Tym sposobem przepompujemy płyn ze zbiornika na kierownicy do naszej wcześniej przygotowanej butelki. Cały czas obserwujemy płyn w wężyku. Pompujemy tak długo, aż pojawi się w nim świeży, czysty płyn. Nie może zawierać pęcherzyków powietrza ani żadnych innych zanieczyszczeń. Stale kontrolujemy poziom w zbiorniku na kierownicy, a czynności kończymy dopiero po upewnieniu się, że z wężyka wydobywa się czysty płyn. Tutaj na skutek braku kapturków odpowietrzników wypływały również takie zanieczyszczenia. Teraz przechodzimy do odpowietrznika oznaczonego numerem 2. Naciskamy klamkę. Odkręcamy odpowietrznik. Ciągniemy klamkę do końca. Zakręcamy odpowietrznik. Puszczamy klamkę. Gdy wypłynie czysty płyn, możemy przejść do kolejnego, trzeciego odpowietrznika i powtórzyć wszystkie czynności. Cały czas kontrolujemy i uzupełniamy poziom płynu w zbiorniku. Gdy wypływa czysty płyn, zakręcamy odpowietrznik i powracamy raz jeszcze do odpowietrznika numer 1, powtarzając procedurę dla tego punktu. Gdy wszystko jest w porządku,
tą część procedury dla obwodów przedniego hamulca możemy uznać za zakończoną. Uzupełniamy płyn i montujemy membranę w taki sposób, aby nie znalazło się pod nią powietrze. Przechodzimy do tylnego hamulca. Za chwilę będziemy powtarzali wszystkie czynności dla jego obwodów. A tak wygląda membrana. Chyba dawno nikt tu nie zaglądał. Pozbywamy się płynu i zaglądamy do zbiornika. Chyba właśnie z takiego powodu elektryczny system wspomagania może psuć się ponadprzeciętnie. Taki zbiornik najlepiej jest zdemontować i dokładnie oczyścić. Rozpoczynamy od odpowietrznika numer 1. Naciskamy delikatnie dźwignię nożnego hamulca, luzujemy odpowietrznik, naciskamy dźwignię do oporu, zakręcamy odpowietrznik i puszczamy wolno dźwignię. Gdy wypływa już świeży płyn bez powietrza, przechodzimy do odpowietrznika numer 2 i powtarzamy czynności. Na koniec wracamy jeszcze raz do śruby odpowietrznika numer 1. Dopiero teraz możemy uznać tą część pracy za zakończoną. Uzupełniamy płyn, montujemy membranę i zakręcamy nakrętkę. Wracamy ponownie do przednich hamulców. Konieczny jest demontaż klocków hamulcowych. Klocki odkładamy w taki sposób, aby wróciły w te same miejsca, zachowując swoją orientację względem osi obrotu koła. My użyjemy narzędzia do wciskania tłoczków hamulcowych, dzięki czemu nie będziemy demontowali zacisków. Alternatywnie można wcisnąć je ręcznie i zablokować, na przykład drewnianym klockiem. Teraz wykonamy czynność, której nie przewiduje BMW Motorrad. Luzujemy odpowietrznik i podczas wciskania tłoczków zbieramy płyn z zacisku do butelki.
To patent z niektórych warsztatów krążący po forach internetowych, mający zapobiegać cofaniu się zanieczyszczonego płynu do układu. Nie jest konieczny, tym bardziej jeśli regularnie zmieniamy płyn. Wykonując już tą czynność, dobrze jest lekko zablokować klamkę hamulca. Cofamy tłoczki obydwu zacisków i pozostawiamy je zablokowane. Teraz zajmiemy się tymi dwoma zbiornikami modulatora ABS. Do uzupełnienia płynu potrzebujemy zbiornika z gwintowaną końcówką i przeziernikiem. Napełnimy go do połowy objętości. Odkręcamy korek zbiornika przedniego hamulca oznaczony V3. W miejscu korka umieszczamy nasz zbiornik. Można go zastąpić na przykład lejkiem z końcówką o odpowiedniej średnicy. Do wymiany płynu w obydwu zaciskach powinno nam wystarczyć około 300 ml. Następnie luzujemy odpowietrznik. Włączamy zapłon. Naciskamy klamkę początkowo lekko, później mocno. W zależności od tego, z jaką siłą będziemy naciskać klamkę hamulca, płyn będzie wydobywał się wolniej lub szybciej. Powtarzamy te ruchy w kilkusekundowych odstępach, tak aby dać pompie odpocząć. Pompujemy tak długo, aż będzie wydobywał się świeży, czysty płyn wolny od powietrza, jeśli takie było. Powinno nam wystarczyć przepompowanie dla każdego zacisku około 150 ml płynu. Po zakończeniu pompowania powtarzamy te same czynności przy zacisku po drugiej stronie motocykla. Na koniec przepompowujemy cały pozostały w naszym lejku płyn, nie dopuszczając do opróżnienia zbiornika V3 w motocyklu i tym samym zaciągnięciu powietrza przez pompę. Teraz przekładamy nasz lejek do zbiornika tylnego hamulca oznaczonego symbolem H4. Przed zamknięciem zbiornika V3 upewniamy się, czy poziom jest prawidłowy i ewentualnie dolewamy lub odsysamy odpowiednią ilość płynu. Teraz możemy zdemontować blokady tłoczków w zaciskach i zamontować klocki hamulcowe. Te klocki osiągnęły graniczną wartość zużycia. Wskaźnikiem są rowki na okładzinie. Jeśli ich nie widać, to znak, że klocki trzeba wymienić, a minimalna grubość okładziny to 1 mm.
Czas na tylny hamulec. Tutaj musimy zdemontować zacisk, a żeby to zrobić, musimy najpierw zdemontować chlapacz. Wyjmujemy teraz zawleczkę i będziemy musieli wybić ten stworzeń. Ale najlepiej jest to zrobić, kiedy zacisk jest jeszcze zamontowany na motocyklu. Tutaj czynności będą podobne do tych z przednich hamulców. Musimy najpierw wcisnąć tłoczki i zablokować je w tej pozycji. Włączamy zapłon, aby dać możliwość pracy elektrycznej pompie. Luzujemy odpowietrznik i naciskamy dźwignię hamulca tylnego, początkowo lekko, potem mocniej. Pompujemy tak długo, aż zacznie wypływać czysty płyn bez zabrudzeń i powietrza. Kontrolujemy poziom płynu w lejku i na koniec odpompowujemy go do końca, dbając o to, aby pompa nie zaciągnęła powietrza. Sprawdzamy poziom w zbiorniku i zamykamy go. Pozostało zamontować klocki. Sprężystą blaszkę montujemy tak, aby strzałka na niej odpowiadała kierunkowi obrotu koła. Na zamontowanym zacisku zużycie okładzin klocków tylnego hamulca możemy rozpoznać po tych trzech nacięciach. Jeśli nie widać żadnego z nich, klocki są do wymiany. Aby uniknąć kłopotów przy montażu chlapacza, powinniśmy najpierw prawidłowo ustalić położenie jego wspornika. Dlatego przed ostatecznym przykręceniem zacisku wkręcamy delikatnie najpierw śrubę oznaczoną numerem 3. Dokręcamy zacisk i wykręcamy śrubę numer 3. To już wszystkie zadania przy wymianie płynu i odpowietrzaniu całego integralnego systemu ABS pierwszej generacji. Pozostało nam już tylko zamontować zbiornik, odwracając wszystkie czynności. Warto jeszcze wspomnieć, że jeśli chcemy jedynie wymienić płyn, zakładając, że system nie jest zapowietrzony, to zamiast korzystać z tych trzech odpowietrzników, można zrobić to tylko tym jednym,
oznaczonym na naszym wcześniejszym schemacie numerem 3. Mówi o tym instrukcja serwisowa dla mechanika. Przy wymianie płynu hamulcowego w ramach konserwacji płyn może być zmieniany tylko przez odpowietrznik obiegu sterującego, tutaj oznaczony numerem 1, a odpowietrzanie układu zintegrowanego oraz cylindra dozującego konieczne jest jedynie wówczas, gdy otwarty został obwód hamulcowy. To samo dotyczy hamulca tylnego. W tym przypadku obieg sterujący ma swój odpowietrznik tutaj. To już wszystko. Dziękujemy za Waszą uwagę. Jeśli pomogliśmy w rozwiązaniu Waszych wątpliwości, zostawcie komentarz i kliknijcie łapkę. A my zaprosimy Was na kolejne filmy z warsztatu dla amatora. Cześć!